Do tej pory używaliśmy operatora strzałki skierowanej w lewo do przypisania zmiennej jakiejś wartości. Ale mogę także użyć zwykłego operatora przypisania. On też spowoduje, że zmienna będzie miała wartość 1. Na wszelki wypadek wyświetlmy tą zmienną. I po tym przypadku niestety tak biega do góry na dół. Co ciekawe, można również zrobić coś takiego. Ja mogę wartość 1 przypisać do zmiennej zmienna, także w taki sposób. Czyli strzałką skierowaną w lewo. Po lewej stronie tego operatora jest wartość, a po prawej zmienna, do której tą wartość przypisuję. Czyli mam 3 operatory przypisywania. Między innymi jest tam operator równa się i nie należy go mylić z operatorem podwójnego znaku równości, który jest operatorem porównania, zwracającym wartość logiczną. Natomiast erowcy, jeżeli można tak powiedzieć, najczęściej używają tego operatora ze strzałką w lewo. Skoro wróciliśmy do tak podstawowych zagadnień, pomówmy jeszcze przez chwilę o łańcuchach. Łańcuchy, jak Państwo pamiętają, oznaczamy korzystając z pojedynczych lub podwójnych cudzysłowów. Czyli takie wyrażenie 1 to jest łańcuch. Mogę sprawdzić type of 1 to będzie charakter, a mode też charakter. Jeżeli chcę połączyć łańcuchy, powinienem skorzystać z funkcji paste. Łańcuchy zostaną automatycznie połączone spacjami, ale ja mogę wskazać dowolny znak i to będzie na przykład przecinek. Ale konsekwentnie użyjmy podwójnych cudzysłowów. W takim przypadku jednak łańcuchy powinny być podane w wektorze. Tak jest. Co ciekawe, funkcja cat, której używaliśmy wcześniej, która, jak Państwo pamiętają, działa dobrze dla typów prostych, a nie działa już dla typów złożonych, także może przyjmować wiele łańcuchów i także może je łączyć. Oczywiście będzie je łączyć tylko na wydruku. To będzie 1, 2, 3. I tutaj mogę podać znak, który będzie je rozdzielał. Już nie muszę tego podawać w wektorze. Separator równa się przecinek. Taki połączony zbiór łańcuchów ja mogę zapisać połączony. Unikam polskich liter, ponieważ RStudio nie bardzo radzi sobie z nimi, ale zaznacza je jako błędy, więc chcę tego uniknąć. Mam mam łańcuch, który się nazywa połączony, który zawiera te 3 łańcuchy 1, 2, 3 rozdzielone przecinkami i mogę je teraz rozdzielić, to znaczy mogę użyć funkcji string split, która domyślnie z tego co pamiętam chce szukać spacji, ale ja mogę wskazać, że tym znakiem, który będzie je rozdzielał, albo łańcuchem, który będzie je rozdzielał, jest przecinek. I w efekcie dostanę wektor trójelementowy z tymi 3 łańcuchami, które uzyskam po użyciu przecinka jako separatora w połączonym łańcuchu. Z rzeczy podstawowych należy jeszcze powiedzieć o działaniach arytmetycznych, operatorach arytmetycznych, które są wbudowane w język R. Przygotujmy kolejny kawałek, czyli kolejny chunk, Ctrl-Alt-I i zobaczmy, jaki będzie wynik działania 2 plus 3. To jest oczywiście 5. 2 plus 3, średnik 1 plus 2, to nie jest wektor dwuelementowy, to są 2 wyniki, 5 i 3, wyświetlone jeden po drugim. Operacje są w jednej linii rozdzielone średnikiem, ale to jest efekt dokładnie taki sam, jakbym napisał je w 2 kolejnych liniach. Sprawdźmy, co będzie 2 minus 3. Minus 1, a więc nie ma problemu z wartościami ujemnymi. 2 razy 3, 6. Sprawdźmy, co będzie, gdy podzielimy 2 przez 3. To jest problem, który pojawia się we wszystkich językach programowania,
a mianowicie operator dzielenia jest jedynym operatorem spośród tych 4 operatorów arytmetycznych, który nie zachowuje oryginalnego typu argumentów. Czyli iloczyn, dodawanie i odejmowanie mogą mieć te same wartości, ten sam typ wartości, co argumenty. Natomiast dzielenie dla liczb całkowitych może mieć wynik rzeczywisty. I języki programowania zazwyczaj działają w taki sposób, że podają wynik typu takiego samego jak argument najbardziej dokładny albo o największym zakresie. Czyli w tym przypadku, na przykład w języku C uzyskalibyśmy 0. Sprawdźmy, jak jest w R. To jest 2/3, 0,666 w okresie. Jeżeli byśmy chcieli użyć takiego dzielenia całkowitego jak w językach programowania, jak w innych językach programowania z rodziny C, to powinniśmy użyć znaku dzielenia, ale w procentach. I wówczas to rzeczywiście będzie 0. A więc nawet jeżeli wymusimy liczby całkowite, proszę zobaczyć, użyłem 2 liczb całkowitych jako argumentu operatora dzielenia, to nawet w takim przypadku wynikiem będzie liczba rzeczywista o poprawnej wartości. Unikamy w ten sposób tych błędów, które są charakterystyczne dla programowania w C, C++, C# i Java. Używaliśmy już reszty z dzielenia, a więc operacji modulo i pamiętamy, że to nie jest pojedynczy procent jak w innych językach, tylko podwójny procent oczywiście, czyli to będzie reszta z dzielenia, to jest 2. I mamy także operator potęgowania, co nie jest częste w językach programowania, który można zapisać albo używając tak zwanego daszka, albo podwójnego znaku mnożenia, podwójnej gniazdki. Wynik jest oczywiście taki sam. Oprócz operatorów arytmetycznych mamy także operatory porównania. Jest to operator porównania, te wszystkie operatory porównania zwracają wartość true. Może to być sprawdzenie, czy 2 elementy są takie same, albo czy 2 elementy są różne. Możemy także sprawdzić, który jest większy, mniejszy lub równy, większy lub równy, albo większy. Operatory arytmetyczne, wróćmy jeszcze do nich, mają priorytety. To znaczy, jeżeli ja zapiszę takie działanie, to wpierw wykonane zostanie mnożenie, ponieważ ma wyższy priorytet, a dopiero potem dodawanie. Czyli wynikiem nie będzie 8, a będzie 6. Ja kolejność wykonywania działań mogę oczywiście zmienić, korzystając z nawiasów. Wtedy rzeczywiście dostanę 8. I co ciekawe, w R mogę stosować nawiasy okrągłe albo nawiasy tak zwane wąsate, klamrowe. W R zdefiniowane są niektóre stałe matematyczne, na przykład pi, i mogę ich używać także w wyrażeniach arytmetycznych, czyli 2 razy pi. Skoro wspominam o pi, to warto też powiedzieć, że są funkcje arytmetyczne. Jak Państwo widzą, argumentem tej funkcji powinien być wielkość w radianach. 90 stopni, czyli pi przez 2 powinno być równe 1, tak jest. No i jeszcze sprawdźmy, to nie jest 1, ponieważ argument 90 radianów nie daje 1. Teraz jako zadanie proszę napisać funkcję, funkcję o nazwie dekturat, która zmienia stopnie w radiany.
warto wspomnieć, że w R mamy do dyspozycji także funkcje zespolone. Możemy je łatwo definiować, korzystając z zmiennej urojonej i. Czyli taka wielkość jest liczbą zespoloną. Sprawdźmy, jakiego jest typu. Kompleks, a sprawdźmy mode. Też kompleks. No i mamy kilka funkcji zdefiniowanych dla liczb zespolonych, czyli możemy część rzeczywistą sprawdzić, możemy część urojoną sprawdzić. Zróbmy, żeby one były różne. Tak jest. Możemy zrobić sprzężenie zespolone, czyli część urojona zmienia wartość, zmienia znak, przepraszam. Możemy przejść do współrzędnych biegunowych. Może użyjmy nawiasów, żeby wymusić ich wydrukowanie od razu. I możemy sprawdzić znaną tożsamość 1i razy pi równa się -1. Tak jest. Jeżeli nie prowadzimy obliczeń naukowych, ani nie zajmujemy się prądem, to liczby zespolone pewnie nam się nie przydadzą. Warto o nich wspomnieć, żeby zobaczyć, jak bardzo kompletnym językiem, dojrzałym językiem jest R. Natomiast wróćmy jeszcze do bardziej typowych zastosowań. Bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, że te wszystkie operatory, które przed chwilą pokazałem, działają także dla wektorów. Aby to zilustrować, zdefiniujmy dwa wektory. Wyświetlmy je. W porządku. I sprawdźmy, ile wynosi suma takich dwóch wektorów, czyli wektor 1 plus wektor 2. Wydaje się, że jest w porządku. Pamiętajmy, to już o tym mówiliśmy, że drugim argumentem nie musi być wektor. Ja mogę do wektora dodać liczbę i wówczas ta liczba będzie dodana do każdego elementu. No ale teraz zajmujemy się dwoma wektorami, więc spróbujmy odjąć te dwa wektory. Tak jest. Spróbujmy je przemnożyć. Za każdym razem wynikiem jest wektor, w którym elementy są wynikami operacji na odpowiadających sobie elementach z tych wektorów, które są argumentami operatora. No i ostatnie dzielenie. Tu pojawia się 0, więc w ostatnim argumencie, gdy dzielimy przez 0, dostajemy nieskończoność, która jest zapisana jako inf. Proszę wykonać teraz samodzielne ćwiczenie, a mianowicie zdefiniujmy dwa inne wektory. I proszę sprawdzić, ile wynosi suma, różnica, iloczyn i iloraz. Nie musimy się do tego ograniczać, jak Państwo pamiętają. Mogę policzyć kwadraty sum. To będzie wektor, który będzie zawierał kwadraty sum poszczególnych elementów. Mogę także podawać, jak Państwo pamiętają, nawet jak zdefiniowaliśmy własną funkcję, to ona też przyjmowała wektory jako argumenty. Więc ja mogę policzyć sinus takiego wektora. I dostanę wektor, który zawiera sinusy poszczególnych elementów.
Sprawdźmy jeszcze takie wyrażenie. Jak pamiętają Państwo, wektor pierwszy zawiera liczby od 0 do 9. Sprawdźmy, ile jest równe minus 1 podniesione do tego wektora. To są na przemian liczby 1 i minus 1. Sprawdzaliśmy już, jak zachowuje się funkcja sinus, do której przysłaliśmy wektor. Sprawdźmy także inne funkcje. Może być to na przykład funkcja wykładnicza, wektor 1. Możemy sprawdzić, jak wygląda wykres takiej funkcji. Łatwo. Plot wektor 1 exp wektor 1. To jest oczywiście taka funkcja, która bardzo szybko rośnie. Możemy oczywiście także sprawdzić, jak wygląda wykres sinus. Może ja połączę te punkty liniami, czyli użyję type równa się L. Tak jest. Oczywiście lepiej wyglądałaby ta funkcja, gdyby te próbki były gęściej ustawione. Sprawdźmy także, jaka jest maksymalna wartość funkcji sinus dla naszego wektora. Coś bliskiego 1. No i oczywiście mogą też być tak proste operacje jak minus wektor 1, czyli wektor składający, w którym każdy element ma przeciwny znak do oryginalnego. Funkcje min i max, których wcześniej używaliśmy, a które obliczają minimum i maksimum podanych argumentów, mogą także przyjmować kilka wektorów. Czyli jeżeli przekażemy do funkcji min wektor 1 i wektor 2, to uzyskamy wartość minus 9, bo to jest minimalna. Sprawdźmy. To jest minimalna wartość w tych dwóch wektorach naraz. A co gdybyśmy chcieli obliczyć minimalne wartości w taki sam sposób, jak działają operatory arytmetyczne, czyli dla każdej pary elementów z obu wektorów policzyć minimalną wartość i zwrócić wektor takich minimalnych wartości. Wówczas powinniśmy używać funkcji pmin. Wektor 1, wektor 2 i wówczas uzyskamy rzeczywiście mniejszą z każdej pary. Mniejszą wartość z każdej pary. Pmax, wektor 1, wektor 2. To będą większe w tym przypadku, ponieważ to jest para, ale tych wektorów oczywiście może być więcej. Ja mogę zrobić jeszcze wektor 1 plus wektor 2. No akurat to będzie. I podobnie jak poprzednio, argumentami nie muszą być same wektory. Mogą to być na przykład kwadraty wektorów. Czyli dokładnie kwadrat wektorów to jest oczywiście skrót myślowy, czyli wektor kwadratów poszczególnych elementów. Wróćmy jeszcze na chwilę do selekcji elementów. Wektor pierwszy to są elementy od 0 do 9. Jak Państwo pamiętają, pierwszym elementem jest element o indeksie 1, a nie o indeksie 0. Możemy podać 10 elementów, czyli cały wektor, używając jako argumentu wektora o wartościach od 1 do 10. Mogę nie podać żadnego argumentu i to efekt da taki sam. Mogę wybrać podwektor, czyli fragment tego wektora, od drugiego do czwartego elementu, czyli 3 elementy. Zarówno początkowy indeks, jak i końcowy jest włączany do zwracanego wektora. I mogę, co ciekawe, podać wektor, który przekracza rozmiar tego oryginalnego wektora, a mimo wszystko nie pojawi się błąd, a wektor, który zostanie zwrócony, zostanie uzupełniony o not a number, o wartości not a number. Mogę spróbować też czegoś takiego. Wektor 1 minus 2 do 4. To będzie wektor oryginalny z pominięciem wartości o indeksach od 2 do 4. Proszę teraz spróbować jako zadanie obliczyć iloczyn skalarny dwóch wektorów na płaszczyźnie. Przez wektor na płaszczyźnie rozumiem taki typowy wektor dwuelementowy
gdzie pierwszym elementem jest współrzędna x, a drugim jest współrzędna y i chcemy policzyć iloczyn skalarny, czyli sumę iloczynów odpowiednich współrzędnych. Czyli współrzędna x pierwszego wektora pomnożona przez współrzędną x drugiego wektora plus iloczyn współrzędnych y. Ich przykładowymi wektorami będzie wektor składający się z 2,1 i drugi wektor 1 minus 2. Wszystko, co musimy zrobić, to obliczenie sumy iloczynu tych dwóch wektorów, przy czym przez iloczyn rozumiemy operację, w której zwracany jest wektor, którego elementami są iloczyny odpowiednich elementów oryginalnych wektorów przesyłanych jako argument. Ciekawą własnością iloczynu skalarnego jest to, że ma wartość 0, gdy dwa wektory są do siebie prostopadłe. I tak jest w tym przypadku. Jeżeli chcielibyśmy policzyć długość tych wektorów, to powinniśmy policzyć pierwiastek z sumy kwadratów odpowiednich współrzędnych. Czyli w naszym przypadku to będzie suma kwadratu wektora v1 i wyciągamy z niej, to już będzie jedna liczba, nie wektor, bo suma zwraca pojedynczą liczbę. Miały być kwadraty, czyli tu jest do kwadratu i pierwiastek. To jest L1. Otoczę to nawiasami, żebyśmy mieli także wynik wydrukowany w konsoli. I analogicznie, wektor drugi. Długość jest taka sama, bo proszę zobaczyć, że współrzędne są podobne. I ponieważ iloczyn skalarny można też policzyć jako iloczyn długości dwóch wektorów razy kosinus kąta między nimi, możemy znaleźć kąt między tymi dwoma wektorami. A więc i sam kąt będzie arkusem cosinus cos alfa. Sprawdźmy inne wartości, czyli zróbmy wektor 2, 2 i przeliczmy wszystko. Zdefiniujmy teraz w ramach ćwiczeń funkcję, która będzie normalizowała wektor. Dokładnie nie będzie normalizowała wektor, tylko będzie zwracała wektor znormalizowany. Czyli obliczamy wpierw długość takiego wektora i zwracamy wektor oryginalny podzielony przez tą długość. Proszę zwrócić uwagę, że ta funkcja zadziała dla wektora o dowolnej długości, czyli o dowolnej liczbie elementów. Wpierw zdefiniujmy rzeczywiście tę funkcję, a następnie znormalizujmy wektor v1. Ja wrócę do tych oryginalnych wartości.
Sprawdźmy teraz, ile wynosi długość tego wektora. Rzeczywiście równa jest 1. To nie jest dokładnie długość, tylko to jest kwadrat długości, no ale skoro jest 1, to nie ma znaczenia. Pojawiły się do tej pory dwie specjalne wartości. Infinite, czyli wartość nieskończona. Jest także minus infinite, co oznacza wartość ujemną, nieskończoną. Pojawiło się także not available, czyli wartość, która jest niedostępna. Takimi wartościami uzupełniany był wektor, jeżeli chcieliśmy zwrócić więcej elementów niż rzeczywiście zdefiniowaliśmy. Jest też not a number, czyli wyrażenie, które nie jest liczbą. No i mamy jeszcze true, false, które nie są wyrażeniami tego samego typu, bo to są po prostu wartości logiczne, a uparcie używam przecinków zamiast średników, ale także można je tu wymienić. Wykresy już się pojawiły. Robiliśmy wykres funkcji kwadratowej. Robiliśmy też wykres funkcji sinus. Przypomnę. Zrobię wykres, do którego używana jest linia, czyli L. Rysując ten wykres poprzednio narzekałem, że nie wygląda zbyt ładnie, ponieważ mamy zbyt rzadko umieszczone punkty. Zdefiniujmy wobec tego wektor drugi. Użyjmy funkcji sec, sequence, od 0 do 2pi, co 0,1. Warto wspomnieć, znak dziesiętny to jest kropka, bez względu na ustawienia systemowe. Znak dziesiętny w R to jest kropka. I zróbmy wykres wektor 2. To będzie oczywiście funkcja liniowa, ale my zrobimy wektor 2 sinus wektor 2. Tę funkcję definiuję i teraz dopiero zrobię wykres i to wygląda znacznie lepiej. Skoro już robimy wykres funkcji sinus, to możemy spróbować ją zmodulować, czyli ja skopiuję poprzednie wyrażenie i funkcję sinus pomnożymy przez funkcję o częstości 10 razy większej, czyli sinus 100 razy wektor 2. Czyli dostajemy funkcję o częstości 100 modulowanej funkcją o częstości 1, czyli jej amplituda zmienia się jak sinus wektor, a sama funkcja ma częstość 100. I w tym przypadku warto było jeszcze bardziej zagęścić liczbę punktów, czyli ja zrobię 0,01 i powtórzę ten wykres.